Cześć, nazywam się Barbara Karlik, jestem harfiarką i chciałam Was zaprosić na 3. odcinek mojej serii o projekcie Kildare. W pierwszym odcinku opowiedziałam, cóż to za projekt, rekonstrukcja dawnej harfy celtyckiej znajdującej się w Muzeum Narodowym w Dublinie, zaś w drugim opowiedziałam, po co nam takie rekonstrukcje, aby doinformować technikę gry, dowiedzieć się, jak ona działa i w moim przypadku trochę z miłości. Niestety w Polsce nie mam takiej możliwości, żeby pójść do sklepu i po prostu kupić metalowo-strunową harfę, a co dopiero instrument takiej historycznej klasy. Muszę zamówić go u lutnika, a ponieważ mam w swoim ciele żyłkę naukowczyni, postanowiłam wziąć w tym troszeczkę bardziej czynny udział. Dowiedzieć się czegoś więcej o tej harfie. Od czego zacząć takie poszukiwania? Pierwszym źródłem, do którego warto sięgnąć, jest Musical Instruments Volume 1, The Irish and the Highland Harps, czyli instrumenty muzyczne, tom pierwszy, harfy Irlandii i wyżyn Szkocji, autorstwa Roberta Bruce'a Armstronga. Książka ta została opublikowana w 1904 roku i chociaż od tego czasu wiele dowiedzieliśmy się na temat dawnych harf celtyckich, nadal pozostaje jednym z najlepszych przekrojowych dzieł w temacie. Robert zmierzył i opisał kilkanaście harf z Irlandii i 2 ze Szkocji, a także opatrzył je własnymi ilustracjami, zdjęciami, a w niektórych przypadkach odrysami zdobień uzyskanymi metodą odcisków w żelatynie. Robert poświęcił nawet rozdział harfom zaginionym, po których zostały ilustracje lub informacje od świadków. Przyznam, że wiele bym dała, żeby mieć w swojej biblioteczce pierwszą edycję dzieła Roberta Bruce'a Armstronga. Na zdjęciach harfy Kildare widać detale, które zgubiły się później w przedrukach i myślę, że to najbliższe, co mogłabym mieć do zdjęć z początków XX wieku oryginału mojego instrumentu. Cóż, zawsze można pomarzyć. Ale sprawdźmy, co Robert Bruce Armstrong ma do powiedzenia na temat harfy Kildare. Aby łatwiej było wyobrazić sobie, o czym mówi tekst, będę używać zdjęć zrobionych podczas wypraw do Muzeum Narodowego, a także zdjęć tablic z pierwszej edycji Roberta Bruce'a Armstronga. W niektórych momentach zdjęcia nie będą pokazywać dokładnie tego miejsca na harfie, które jest akurat opisywanie w tekście, ale będą wskazywać te cechy. Wszystkie zdjęcia, które wykorzystuję, są albo mojego autorstwa, albo autorstwa dr Karen Loomis, a zdjęcia z muzeum są wykorzystane za ich zgodą. Harfa ta, wyjątkowa ze względu na swoją wielkość, formę i zdobienia, została zrobiona prawdopodobnie w 1672 roku dla Roberta, drugiego syna Jerzego, XVI hrabiego Kildare, którego inicjały wraz z herbem rodziny Fitzgeraldów z półksiężycem znajdują się na przedniej stronie kolumny. Tu na chwilę zostawię Roberta, żeby powiedzieć, że opis heraldyczny tego tekstu, czyli blazon, to w srebrnym polu czerwony krzyż świętego Andrzeja, uszczerbiony takimż księżycem w głowicy. W klejnocie małpa stojąca. Styl zdobień na instrumencie można określić jako wczesny jakobicki. Zakrzywiona kolumna ma na swoim dolnym końcu na przedniej stronie groteskową maskę ludzką lub twarz, powyżej której znajduje się złożony, wyrzeźbiony wzór w okręgu. Następnie kolumna przechodzi w puste miejsce okolone serią półokręgów. Półokręgi przecinają się po wewnętrznej stronie, a szpiczaste części zdobienia, zaciemnione na szkicu, wypełnione są farbą w głębokim oliwkowym kolorze. Między pustym miejscem a herbem i datą rzemieślnik powtórzył okrągłe zdobienie, nacinając je i wypełniając kolorem. Kolorowy ornament jest powtórzony i wyraźnie widoczny nad herbem. Górna część kolumny kończy się skierowaną w górę, wyrzeźbioną prawdopodobnie wilczą lub psią głową. Ja lubię ją nazywać lwilczarzem. Zgrubienie w kształcie litery T jest obecne na całej długości kolumny i na środku mierzy 11,75 cm, zaś strona kolumny najbliższa pudłu rezonansowemu w tym samym miejscu mierzy 3,17 cm. Krawędź zgrubienia T jest ozdobiona ukośnymi pasami w kolorach białym i czarnym.
Kolumna nie jest wprowadzona w ramię harfy za pomocą czopa, jak w starszych harfach, lecz tworzy zakończenie łuku harmonicznego. Kolumna harfy jest lekko wygięta na skutek długiego oddziaływania siły naciągu strun. Pięknie wyrzeźbiony i bogato zdobiony łuk harmoniczny jest ozdobiony po górnej stronie końca sopranowego wyrzeźbioną groteskową twarzą i zakończony jest zwojem. Wyrzeźbione zdobienia zostały podkreślone kolorami, z których nadal widoczne są czerwony, biały i oliwkowo-zielony. Metalowe pasy wzmacniające ramię harfy, przez które przechodzą kołki strunowe, mają bardzo delikatną, ledwie widoczną podwójną krzywiznę. Pasy mają otwory na 36 kołków. Są one zdobione. 2 dodatkowe kołki znajdują się w basie. Były także z pewnością jeszcze 2 otwory na kołki, z których jeden został zatkany. Pudło rezonansowe, które podobno jest ścisłe, ma zmienną głębokość od 10,16 cm w pobliżu górnego końca, 13,97 cm po środku, po 8,89 cm na dolnym końcu. Płyta rezonansowa o grubości 1,11 cm ma po środku 2 bogato zdobione otwory rezonansowe, nad którymi znajdują się 2 wyrzeźbione ozdoby wpisane w koło. Poniżej otworów rezonansowych znajdują się kolejne 2 rzeźbione ozdoby o innym wzorze niż te powyżej, ale także wpisane w okrąg. Płyta rezonansowa została pomalowana całkowicie lub częściowo. Nadal widoczne są kolory czerwony, biały i ciemnobrązowy lub czarny. Kończy się ona zaokrągleniami wokół wystającego drewna podpórki. W najniższej części płyta rezonansowa ma 35,56 cm. Wzniesiona część pudła lub pas strunowy, który w tym instrumencie zaczyna się w górnej części, kończy się 2 schodkami po obu stronach, a następnie podniesione krawędzie okalają półokrągłe zakończenia płyty rezonansowej. Ponad 10. struną od góry zgrubienia rozgałęziają się w półokrągłe zdobienia, nieco mauretańskie z wyglądu. Wzniesione zdobienia okalają zarówno płytę rezonansową, jak i boki pudła rezonansowego. Wzniesiony pas strunowy ma wgłębienie w środkowej części, zawierające 39 otworów strunowych. Większość podkówek strunowych nadal znajduje się na instrumencie. Są one wykonane ze starannie ukształtowanego mosiądzu. Mają kształt podkówek z końcówkami w kształcie głów ptaków skierowanych na zewnątrz i do góry. Podkówki strunowe są węższe w części sopranowej niż basowej. Harfa ma założone struny mosiężne o różnych grubościach. Struny raczej nie są zbyt stare, ale zdają się być właściwymi grubościami dla instrumentu w rozumieniu tego, jak należało nakładać struny na harfę w 1849 roku. Najkrótsza struna mierzy 5,08 cm, zaś najdłuższa 101,6 cm. Wzniesione pasy na bokach płyty rezonansowej tworzą krawędzi pudła rezonansowego. Na bokach pudła krawędź najbliższa płycie rezonansowej również jest wzniesiona. Kończy się ona półokręgami zwieńczonymi spłaszczonym łukiem. Prawdopodobnym jest, że w którymś momencie użytkowania stwierdzono, że pudło ma niewystarczającą długość. Widać to w fakcie, że w pewnym momencie wyjęto kolumnę, a na harfie umieszczono metalową płytę, która zakrywa koniec pasa strunowego i wzniesione krawędzie, a także podpórkę harfy wystającą poza nią. Następnie umieszczono dłuższą podpórkę, która dodaje kilka cali do długości instrumentu. Ten dodatkowy kawałek drewna, jak i drewno, do którego jest przymocowany, jest mocno poniszczony przez szkodniki. W różnych okresach użytkowania instrumentu przymocowano do niego 5 metalowych pasów, aby wzmocnić jego konstrukcję. Za wyjątkiem pasa numer 2 wydają się one dość ordynarne w swojej budowie. Wysokość instrumentu wynosi 142,87 cm. Całkowita długość łuku harmonicznego wynosi 78,74 cm. Długość od końca podpórki do wzniesienia łuku harmonicznego wynosi 120,65 cm.
Ta wspaniała harfa została znaleziona przez świętej pamięci doktora George'a Petriego, który zakupił ją od biednej kobiety, która kupiła ją na aukcji w Dublinie. Dr Petri, widząc dla kogo został zrobiony instrument, uznał, że należy zwrócić go rodzinie, więc w 1849 przekazał go czwartemu duke'owi Leinsteru. Od tego czasu instrument przechowywany był w zamku Kilkee i nazywany jest harfą Kildare. Autor jest dozgonnie wdzięczny lordowi Walterowi Fitzgeraldowi, że pozwolił na zrobienie serii fotografii harfy, które widać w niniejszej pracy, a także za dostarczenie interesujących informacji, które dotyczą instrumentu. Armstrong dostarcza nam garść informacji, które są doskonałym początkiem procesu. Daje nam bardzo szczegółowy opis stanu harfy na początek XX wieku, a także garść informacji na temat jej historii. Pokazuje, gdzie zacząć poszukiwania historyczne od doktora George'a Petriego i od rodziny Fitzgeraldów z Kildare, a także daje nam opis szczegółów, na które warto zwrócić uwagę podczas wizyty w muzeum. No właśnie, muzeum. A skąd i od kiedy oni mają harfę? Ta informacja okazała się dosyć łatwa do znalezienia z pomocą personelu Archiwum Muzeum Narodowego. Otóż 19 grudnia 1946 roku muzeum kupiło instrument od Green Brothers and Duthie Large Ltd. Z Athy, prawdopodobnie jako część majątku z Kilkee, za kwotę 95 funtów. To może się wydawać mało, ale kalkulator inflacji wskazuje, że 1 funt z 1946 roku przelicza się na około 44,62 funta dziś, a zatem harfa kosztowała w przeliczeniu na nasze czasy 4238,9 funtów, czyli nieco ponad 22 660 zł. To nadal dość niedużo za ponad 200-letni instrument. W tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować Muzeum Narodowemu w Dublinie za wszelką pomoc, której udzieliły mi zarówno osoby, które zajmują się instrumentem i magazynem, a także w archiwum, oraz za pozwolenie na użycie zdjęć w tej publikacji. Dziękuję także dr Karen Loomis za to, że zrobiła zdjęcia swojego egzemplarza pierwszej edycji dzieła Roberta Bruce'a Armstronga oraz oczywiście Historical Harp Society of Ireland, czyli Irlandzkiemu Stowarzyszeniu Harfy Historycznej, bez którego ten projekt w ogóle by się nie udał. O wcześniejszych i dalszych losach harfy Kildare dowiemy się w innym wideo. Natomiast w następnym opowiem Wam o klasycznych metodach, jakich używano do badania instrumentów, zanim zaczęliśmy korzystać z najnowocześniejszej technologii, a także jak przygotować się do wizyty w muzeum, niezależnie od tego, czy jesteś niezależnym badaczem, czy może po prostu bardzo zainteresowanym odwiedzającym.